Co ja mogę Wam powiedzieć? Wydajemy kupę szmalu na żarcie. Hello, 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 moi kochani. Słuchajcie, dzisiaj przechodzimy do obiecanego odcinka, w którym podzielę się z Wami wydatkami jedzeniowo-restauracyjno-innymi z kwietnia. Wszystko spisywałam i będę chciała też porównać wydatki z kwietnia z wydatkami na przykład z lutego. Pamiętajcie, każdy miesiąc u nas jest inny. Kiedy są urodziny, inaczej to wychodzi. Kiedy są jakieś walentynki, tudzież święta, czy jeśli gdzieś jedziemy do kogoś, jadamy ciągle w restauracjach, no bo wiadomo, zupełnie to się może różnić. Po prostu. Tak więc nie oceniamy. Każdy wydaje ile chce. My mamy tego świadomość, ile wydajemy na co. Więc jeśli ktoś się martwi, proszę się nie martwić. Nikomu nie zaglądamy w kieszenie. Każdy zarabia ile zarabia, każdy wydaje ile wydaje. Tak więc zaczynamy, moi drodzy. Słuchajcie, mam tutaj kilka kategorii. Podzieliłam to sobie na jedzenie, sklepy, zakupy spożywcze, restauracje, ekstra, wydatki, kawa i ciacho. Jako kawa, ciacho razem. I tak, jeśli chodzi o jedzenie, my najczęściej kupujemy w Szamę, w Targecie, chociaż w Targecie bardzo mało, bardziej chodzi o suchy prowiant, jakieś płatki czy coś takiego, właśnie Target, Walmart, gdzie kupujemy na przykład kawę, czy jakieś takie suche produkty, jakieś makarony, coś takiego. Casco, tam to już lecimy z koksem, wszystkie ręczniki papierowe, chusteczki mokre, papier toaletowy, woda, jakaś woda gazowana. Często zaczęłam kupować awokado, mimo że wcześniej Wam mówiłam, że się nie opłaca, ale bardzo się opłaca, bo kupuję 7, chyba w takiej torebeczce jest i wydaje na to, nie wiem ile wydajemy, $8 czy ileś i ono jest bardzo twarde, więc trzymam to w lodówce i jeśli mam ochotę, żeby zjeść drugiego dnia, po prostu wyjmuję i na drugi, trzeci dzień mam awokado perfekcyjne, więc cytryny tak samo w ogromnych siatkach kupujemy, jakieś pomidorki koktajlowe, mleko, jajka, bo mają organiczne, jeśli nie kupuję tych swoich ulubionych, to też właśnie w Walmarcie mają te moje ulubione jajka, to jest właśnie w Casco, takie większe, jakieś świecie, proszki do prania, płyny do płukania, takie rzeczy. Dalej Marianos. Bardzo polubiłam się z Marianosem i kupujemy tam mięso bardzo często. Dalej mamy Trader Joe's, gdzie uwielbiam mój mąż. Ja już nie jadam, ale mój mąż uwielbia stamtąd takie croissanty, które są mrożone i wiecie, wyjmujecie tylko, rozmrażacie przez noc i następnego dnia pieczecie. Więc to jest Trader Joe's i też kwiaty, mają przepiękne kwiaty. Dalej, jakieś tutaj mam w jedzeniu przekąska na wyjazd, no to gdzieś kupiliśmy w jakimś, pamiętam, sklepie, coś kupiliśmy wtedy w tym sklepie, ale nie pamiętam nawet co to było, wiem, że to coś było gotowego, no więc to mam tu wpisane. Kroger to jest taki sklep, który byliśmy w nim w Michigan, to jest coś podobnego jak Jewel, taki spożywczy, więc to był jednorazowy wypad. Aldi, no to każdy zna. Tony's to jest taki bardzo sklep warzywno-owocowy, najbardziej nakierowany na to, ale tylko widzę, że raz byłam. I Jewel, to tak jak Wam mówiłam, Kroger jest podobny, no to też byłam 2 razy. Więc to chciałam Wam powiedzieć. No i co? Przechodzimy do rzeczy, do tematu, żeby tutaj nie było nudy, po prostu żeby nie było nudy, bo już gadam 4 minuty. Tak więc w Targecie byłam 2 razy, wydałam $17. Walmart, te wszystkie, tak jak Wam mówiłam, suche produkty, czasami jakieś tam kupię mleko, czy właśnie te jajka, czy coś takiego, 178. Casco mamy 370, więc no, jak widać najwięcej tam kupujemy. Marianos 44, Trader Joe's 46, przekąska na wyjazd $9, Kroger 6, Jewel 13, Aldi 35, Tony's 42. To są wydatki jedzeniowe. Nie mam tu podsumowania. Podsumowanie zrobię Wam na samym końcu. Dalej są restauracje. Byliśmy 2 razy w Wildberry. To jest taka amerykańska śniadaniownia. Wydaliśmy 66. Poszliśmy raz na obiad, gdzie wydaliśmy 70. Na pizzę 53.
do Penery 20. Penera to jest taka, wiecie, brunch, lunch, coś takiego. Forno Rosso to jest pizza. Właśnie tu mam zapisane, w Forno Rosso byliśmy, bardzo polecam, bardzo dobra. Potem byliśmy na obiedzie takim bardziej fancy, to 160 wydaliśmy. Potem obiad w greckiej knajpce 80. KFC nawet raz się trafiło 30. Pizza to zamówiliśmy, jak dobrze pamiętam, 25, nawet nam dowieźli do domu. Meze restauracja, o to byłam z dziewczynami, to też była taka Mediterranean, 52. No i raz mój mężulo jadł w Ikei 17. Bum! To są restauracje. Dalej mam tutaj kawa ciacho, czyli tak, w maku 2 razy, jak nie 3 nawet, bo chyba tutaj dodałam. Tak, 3 razy, $15. Deser na wieczór raz mąż przywiózł, 20. Kawa i ciacho, ja sobie gdzieś tam poszłam kiedyś, też 14 zabuliłam. Kawa 7, w takim Dollop Coffee nazywa się. I w Starbucksie wydaliśmy $81. I teraz przechodzimy do ostatniej sekcji, czyli tak zwane ekstra wydatki. I tak, pralnia, gdzie często zawożę jakąś koszulę, czy jakaś, wiecie, sukienka, której nie chcę prasować po prostu w domu. No więc oni mi pięknie wszystko zrobią, 20. Świeczka z Targetu raz sobie kupiłam, 11. Na fryzjera wydałam 100. Mój mąż wydał 40. Lekarstwa 185. Ubrania, byliśmy raz w galerii, czy nawet 2. I wiecie, jakieś tam mąż ciuchy kupił, ja jakieś te sukienki, no to wydaliśmy 300. Kartę na baby shower z kartką 106. Kupiliśmy deser, taki baklawę dla naszych znajomych, bo oni uwielbiają, 55. Kurs sobie zakupiłam u Dominiki Żak, 130. No i teraz tak, w Dollar Store byłam raz, to też tutaj mam zapisane, że jakieś rzeczy do samochodu pokupiłam, jakieś, wiecie, zapachy, takie pierdu 8, mokre chusteczki 25 i kwiaty. Wiem, że miałam jakąś imprezkę u kogoś, jakieś storczyki pokupiłam, dla nas do domu jakieś kwiaty, to 75. Tyle z wydatków jedzeniowo-restauracyjno-dodatkowych. To są po prostu nasze wydatki, moi kochani. Ja teraz sobie na szybko to podsumuję i porównamy sobie z lutym, gdzie zrobiłam wtedy te wydatki, również kiedy tworzyłam dla Was wydatki takie, wiecie, ogólne, miesięczne, ile my tutaj w Stanach wydajemy na co, tak wiecie, te takie stałe wydatki. No i sobie porównamy, czy tym razem wyszło nam mniej, więcej. Dajcie mi chwilę. Blue dude, blue moon, kinda mysterious shades of Okidoki, wszystko ogarnięte. Przechodzimy do podsumowania wydatków, moi Państwo. Tak więc łącznie na jedzenie, sklepy spożywcze wydaliśmy $760 w kwietniu. Na restaurację 573. Ekstra wydatki 1055. I kawa i ciacho 137. Teraz porównajmy to sobie z lutym właśnie, kiedy to miałam też takie podliczenia, rozliczenia. Tak więc w kwietniu 760 jedzenie, a w lutym 804. Mamy progres. Restauracje w kwietniu 573, 600 w lutym. Proszę bardzo. Ekstra wydatki 1055 w kwietniu, 572 w lutym. Ale nie wliczałam tutaj wyjazdu na narty, gdzie wydaliśmy sporo hajsu. Tak samo dużo osób miało urodziny. Tak samo byłyśmy z dziewczynami na spa, więc o wiele więcej wydaliśmy w lutym, aniżeli w kwietniu łącznie. I dalej kawa i ciacho w kwietniu 137, a tutaj mamy 100 w lutym. Więc trochę mniej, jedyne co kawa i ciacho można by było zaoszczędzić oczywiście. Czyli łącznie
kwietniu wydaliśmy, już sobie na szybko to podliczę, starym matematycznym sposobem i Wam powiem. 1055 plus 760 plus 573 plus 137 wynosi 1, 2 dalej, 3, 2 dalej, 5, 1 dalej, 2. $2531. Mam nadzieję, że dobrze policzyłam. Jak nie, to mnie poprawcie, ale wydaje mi się, że tyle. 3, 2 dalej. Tak. Trochę sporo, co? No, ale tyle wyszło. Niestety tyle wyszło. Więc jak widzicie, życie w Stanach na naszym poziomie, gdzie wynajmujemy mieszkanie, gdzie naprawdę chodzimy po restauracjach i sobie nie tak zaciskamy pasa, tylko jesteśmy teraz na takim poziomie, że możemy sobie pozwolić, kosztuje właśnie tyle. Samo jedzenie, wiecie, można by było odrzucić z tego totalnie restaurację, więc mielibyście 5 stówek w kieszeni. Moglibyście odrzucić oczywiście kawa ciacho, 130 w kieszeni. Ekstra, no pralnia nie jest taka potrzebna, świeczka, fryzjer nie jest potrzebny. Dalej lekarstwa, no wiadomo, musicie mieć. Jakieś dodatkowe rzeczy nie są wcale potrzebne. Pewnie z tych rzeczy, które bo my mamy zawsze na zapas, papiery toaletowe, jakieś wiecie, napoje, to wszystko zawsze jest na zapas, nigdy niczego nie brakuje. No więc może połowę z tego można by było zaoszczędzić. No ale my nie zaoszczędzamy, tak więc tak żyjemy i wszystkim Wam życzę, żebyście żyli tak, jak Wy chcecie, na ile Was stać, na ile możecie sobie pozwolić. Nie patrzcie na innych. Jedni wolą wypić kawę w Starbucksie, inni w McDonaldzie, a jeszcze inni w Koście, tak? W Polsce jest Costa. A jeszcze pozostała część woli domową kawę, po prostu. Tak więc nie oceniajmy. Bądźmy dla siebie mili, wyrozumiali. To, ile my wydajemy, nie znaczy, że Wy musicie tyle wydawać. To, że ktoś ma chatę za 5 milionów, nie znaczy, że Wy musicie. Niech każdy żyje tak, jak uważa, tak jak chce, ale nie chcę słyszeć, wiecie czego? Jednej akcji, że ktoś komuś powie, albo Ty wydajesz tyle, albo wydajesz tyle. No bo mnie stać, to wydaje. Ale nie zrozumiem nigdy ludzi, którzy nic nie robią w kierunku tego, żeby polepszyć swój standard życia, tylko są na jednej linii, nic nie robią, a cisną po ludziach, którzy się rozwijają, którzy chcą coś osiągnąć w życiu, którzy chcą zarabiać pieniądze, no bo temat pieniędzy nie powinien być tematem tabu, według mnie, a jeszcze dla wielu, wielu ludzi nim jest po prostu. Ale to może na inny dzień, kochani. Tak więc w tym filmie to by było na tyle. Dziękuję pięknie, że tu jesteście. Dajcie znać, co myślicie o takich wydatkach, dużo, mało. Dajcie mi pomysły na kolejne filmy. Możemy robić miesięczne takie podsumowania, możemy razem zacząć sobie trochę oszczędzać, chociaż powiem Wam, że i tak żyjemy oszczędnie. Nie żyjemy jakoś tak, że chodzimy do samych najlepszych restauracji, bo sami widzicie, kupujemy kawę w Macu czy w Starbucksie, a nie w jakichś kafejkach, gdzie kawa jest nawet za dyszkę, bo już w Starbucksie kawa jest 6-7 dolarów, tak więc welcome to 2024, moi drodzy. Mamy inflację, co na to poradzić? Nic, po prostu trzeba żyć, zarabiać, cisnąć, no i oby do przodu. Tak więc dziękuję Wam pięknie, kochani. Zapraszam do komentarzy, do subskrypcji, do lajków. Cieszę się, że Was mam. Cudownego tygodnia, buziaczki.